Moi drodzy, partnerem tego odcinka są Wakacje.pl, nasz generalny partner w wyjeździe do Meksyku. A to jest meksykański hotel. W meksykańskich hotelach można płacić nie tylko pesos, czyli walutą, która obowiązuje w Meksyku, również dolarami czy też euro. Lecz kurs wymiany tutaj jest dość nikczemny. Dlatego też wymienię sobie moje euro na pesos przy pomocy aplikacji Zen. Aplikacja i karta Zen to nasz drugi partner. Moi drodzy, oto samiutkie serce miasta Valladolid, założonego w roku 1543 przez konkwistadorską rodzinę, rzecz jasna hiszpańską, nazwiskiem Montejo. Jesteśmy cały czas na Yucatanie, ale jesteśmy już w innym stanie. I tu w ogóle rzecz dość ważna, z której mało osób w kraju naszym zdaje sobie sprawę. Meksyk to Estados Unidos, czyli Stany Zjednoczone. Tych stanów w tej chwili są 32, ponieważ niedawno miasto Meksyk zostało osobnym stanem. Więc jesteśmy w tej chwili w stanie, no nie ważkości, w stanie Yucatan, a poprzednio w Tulum byliśmy w Quintana Roo. I choć od Tulum tutaj jest mniej więcej godzina drogi autem, to wyjechaliśmy i przybyliśmy tutaj o tej samej godzinie, bo mamy różnicę czasu, godzinną właśnie pomiędzy tymi stanami. Dobra, słońce lekko za chmurką, więc można usiąść nawet w nim, a przy okazji usiąść na czymś, co jest symbolem tego miasta. Spójrzcie, symbolem, jednym z symboli oczywiście. Zobaczcie, jak śmiesznie skonstruowana jest ta ławka. Na takie ławki mówi się tutaj spowiedniczki. Ale o co chodzi? No prawdopodobnie chodziło o XIX-wieczną pruderię. No bo jeśli się jakiś młody caballero spotkał z damą, no to gdyby usiedli na ławce takiej, jak to zwykle ławki są, to mógłby się on tak trochę przysunąć do niej, ona do niego, a tutaj mamy pewnego rodzaju barierę. No, ale dzięki temu jest to jedyna ławka, na której siedząc prosto i nie przekręcając łba, można osobie siedzącej tutaj spojrzeć prosto w oczy. Więc ja teraz też prosto w wasze oczy się patrzę i obiecuję wam, że zrobię wszystko, mimo tej nieludzkiej temperatury, by Valladolid i najbliższą okolicę pokazać najlepiej, jak tylko potrafię. Co Hiszpanie poczęli budować od razu po swym przybyciu na Yucatan i do Meksyku? No kościoły, bo przecież przywieźli nową wiarę, no i siłą zaczęli miejscowych na tę wiarę nawracać. No więc ta świątynia, kościół pod wezwaniem świętych Serwacego i Gerwazego, czyli San Servasio i Gervasio, zaczął być budowany już w XVI wieku. Kościół wyróżnia się czymś niezwykłym, czym zresztą wyróżnia się wiele świątyń w Meksyku, zbudowanych przez konkwistadorów, ale o tym już w środku, por favor. Co w tym wnętrzu jest niezwykle zastanawiające? No nawet nie chodzi o samą grubość murów,
bardzo potężną. Nie chodzi o skromność wystroju, ale przede wszystkim w oczy rzuca się brak wielkich okien. Na głównych ścianach okien nie ma w zasadzie w ogóle. Jeśli gdzieś się pojawiają, to hen wysoko i są malutkie. Dlaczego? No, co jeszcze musieli wznosić Hiszpanie zaraz po przybyciu oprócz kościołów? Musieli wznosić fortyfikacje, twierdze. Byli przecież najeźdźcami i bardzo często łączyli dwa w jednym, czyli budowali po prostu kościoły obronne. I to właśnie miało pełnić dwie funkcje. Funkcję sakralną oraz w razie konieczności możliwość przetrwania oblężenia. Oczywiście kolonizacja Meksyku przez Hiszpanów i w ogóle hiszpańska kolonizacja to były okrutne sprawy, ale z pozytywów no to zostały takie miejsca. No przecież nie da się stąd tego hiszpańskiego, a mówiąc precyzyjniej, kastylijskiego genu wydłubać. To jest stare, to jest piękne i to jest zupełnie takie, jakbyśmy się przenieśli w czasie. I to jest nie tylko przecież w Hiszpanii, to jest nie tylko tutaj w Meksyku, to jest w całej Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, no Kuba. Stare miasta wyglądają bardzo podobnie. Zobaczcie, te okna, te w nich kraty, te niskie domy. To jest coś, że gdyby nas zrzucono i nie mielibyśmy pojęcia, gdzie znaleźliśmy się, wystarczyłoby otworzyć oczy, rozejrzeć się, nawet nie słuchać języka i od razu wszystko byłoby jasne. Spacer w takiej temperaturze wymaga poświęceń, ale na szczęście z nawadnianiem tutaj nie ma problemu. Liczni sprzedawcy. Zobaczcie, pozole con coco, pozole, tres posoles. Claro que sí. Tres. Pozole to jest w zasadzie taki napój wymyślony przez Azteków, gdzie doprawiało się kakao. Gracias, gracias. Gracias. Doprawiało się kakao, chili i oczywiście dodawało się wodę, to się spieniało. A tutaj na Yucatanie zamieniono kakao na kokosa, więc w środku mamy wodę, cukier, kukurydzę oraz kokos. Wziąłem więcej, no bo pewnie reszta też się napije. To jest premiera tego napoju w moim życiu. Ta kukurydza nie była fermentowana. Jest taki napój boza w Bułgarii z fermentowanego prosa i to nie jest rzecz, którą lubię bardzo. A tutaj doskonałe. Jako wielki miłośnik mama łygi muszę skonstatować, że jest to w smaku połączenie huculszczyzny i Rumunii razem z tropikami, bo smakuje po prostu jak mama łyga wel kulesza, wel polenta. Włosi by też to lubili. Polenta z kokosem. No to mniej więcej ma taki smak. Señor, es muy bien. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias, gracias, gracias. Odświeżenie i kalorie. Kukurydza idzie w boczki. Cały czas idziemy ulicą odchodzącą od głównego placu miasta. Jeszcze 10 lat temu wiele z tych zabytkowych domów było pustych i czasami nawet zrujnowanych. Ale zaczął się pewien proces. Proces, który nie jest do końca u nas znany. Znaczy wiemy, że mnóstwo Meksykanów pracuje w Stanach, ale nie wiemy, że również mnóstwo Amerykanów osiedla się w Meksyku. I nie chodzi mi o milionerów, którzy sobie kupują willę w Acapulco, ale zwykłych ludzi, którzy tutaj się osiedlają, tu pracują i tu żyją, ponieważ w Meksyku jest po prostu taniej, no i jest powszechna opieka medyczna na przykład, czego w Stanach nie ma. No więc Amerykanie, Kanadyjczycy, różne inne nacje, no i miejscowi artyści, bohema, mówiąc ogólnie. No i tak właśnie wygląda Valladolid. To jest
zabytkowa bomboniereczka. Hydratacji ciąg dalszy. To jest co prawda empanaderia, czyli miejsce specjalizujące się w empanadas, pieczonych pierogach. One wywodzą się z Hiszpanii, ale najbardziej popularne są w Argentynie, w Urugwaju, no tutaj też. No ale oczywiście do picia też coś mają. Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy, woda i kawa, espresso. Kremy to co prawda nie ma, czyli tej pianki, no ale nie ma co fikać. Nie jesteśmy w Trieście ani w Neapolu. Usiadłem w takim miejscu, więc od razu uważnie je zlustrowałem, gdyż to jest palma kokosowa, no ale oni najwyraźniej kokosy na samej górze sami ucięli, gdyż wiedzą świetnie to, z czego nie zdaje sobie sprawy wielu turystów. Otóż dalekroć więcej ludzi ginie od uderzenia kokosa, który się odrywa od palmy i uderza człowieka w czaszkę, niż na przykład od ataków rekinów. Zgonów z powodu kokosa jest tyle, a z powodu rekinów tyle. No dobra, jak program nie będzie miał kontynuacji, to znaczy, że coś spadło. Ową uroczą uliczką dochodzi się do miejsca, które kiedyś było osobnym bytem. To było miasteczko osobne od Valladolid, nazywało się Sisal. No, znaczeniem tego słowa i znaczeniem Sisalu dla Yucatanu i Meksyku zajmiemy się w innym odcinku. Na razie zagłębiamy się w to, co przed nami. Razem z konkwistadorami z metropolii przybywali księża, no ale również zakonnicy. Jaki zakon na początku był najważniejszy? Tutaj, Franciszkanie. No i to jest właśnie klasztor Franciszkanów. Klasztor, a w zasadzie to, co z niego zostało, ponieważ w XVIII wieku miejsce zostało sekularyzowane, znaczy kościół obok, przyklasztorny niegdyś, cały czas działa. Ale tutaj od XVIII wieku żadnego mnicha już nie ma, no chyba że jakiś przyjechał tutaj i rzecz zwiedził. Forma architektoniczna przepiękna. Dzięki czemu to mogło powstać, to za chwilę. Woda, po pierwsze woda, mówili kiedyś ludzie, wybierając miejsce, w którym chcieli się osiedlić. I powinniśmy znowu niejako wrócić do punktu wyjścia i zacząć myśleć o wodzie z czułością, bo tylko nam się zdaje, że jest wszechobecna. Tak naprawdę cierpimy na wielki wody deficyt. No więc tutaj była woda. Cenota, czyli ta studnia naturalna w wapiennej skale, z której korzystali Majowie, ale Hiszpanie zauważyli to, no i właśnie tutaj postanowili wybudować klasztor. Wokół klasztoru dość szybko jęło powstawać miasteczko i by dostarczyć mu wodę, skonstruowano i postawiono tutaj wielkie, kilkunastometrowe koło, które czerpało tę wodę z zakratowanej dziś cenoty. Co jest dość śmieszne i paradoksalne, Hiszpanie chrystianizowali Majów. Twierdzili, że są oni niewierni, ale technika irygacji była im znana. Od kogo się jej nauczyli? Była im mianowicie znana dzięki Maurom, czyli Arabom, którzy przez wieki byli na Półwyspie Iberyjskim i właśnie tam, zwłaszcza w Andaluzji, takowe konstrukcje postawili. Czyli wzięli coś od jednych niewiernych, jak twierdzili, i przywieźli do innych niewiernych. No cóż, tak się historia śmiesznie plecie.
Casa de los Venados, czyli Dom Jeleni. Miejsce, które koniecznie musicie odwiedzić, jak będziecie w Valladolid, ale miejsce warte również nawet dalekiej eskapady. Miejsce absolutnie wspaniałe. Jesteśmy w prywatnym domu, do którego można wejść i podejrzeć jedną z największych na świecie kolekcji meksykańskiej sztuki. Państwo Venator, Amerykanie, zakochali się w Meksyku, przenieśli się tutaj, zaczęli zbierać sztukę ludową, kupili ten dom i tę sztukę tutaj eksponują, ale to jest ich normalne mieszkanie. Oni na czas obecności tu zwiedzających wycofują się do pomieszczenia na tył domu, ale potem tutaj wracają. W tej chwili mogą tutaj 5 razy dziennie wchodzić grupy. Ale to wszystko jest żywe mieszkanie. No spójrzcie, jest łazienka i poza niezwykłymi dziełami sztuki mamy również papier toaletowy, no bo tutaj żyją ludzie. O, potrąciłem krzesełko, nic mu nie zrobiwszy. Jesteśmy w jadalni. Absolutne cudo. Każde krzesło to jakiś meksykański bohater. No na przykład tego pana poznaję. Słynny Pancho Villa, rewolucjonista o cudownych, lekko obwisłych wąsikach. No tego pana również znam. On ma więcej niż wąsy. On ma bakkenbardy też. To brat cesarza Franciszka Józefa, Maksymilian, rozstrzelany na rozkaz Benita Juareza. On był cesarzem Meksyku. To jest Porfirio Díaz, wieloletni prezydent i dyktator. To po jego rządach zmieniono konstytucję. I dzisiaj być prezydentem Meksyku można tylko przez jedną kadencję. To jest kuchnia. I również w kuchni mamy cudowne rzeczy. Normalna, żywa kuchnia. Jak sobie stąd pójdziemy, to pewnie będą w niej przygotowywać kolację. No tak, tu jest sól i pieprz, a dookoła same cuda. Tych wszystkich eksponatów i pomieszczeń jest tutaj multum. Pomieszczeń nie wiem ile, ale kilkadziesiąt. Łazienek są 23. A artefaktów, że powiem modnie, ponad 3000. Chciałem uciec przed słońcem pod arkady, no ale zważywszy na jego położenie, wcale nie jest tutaj chłodniej, ponieważ większość tych arkad jest w słońcu, ale swoją drogą są absolutnie przecudne. To są arkady. Czy można powiedzieć, to jest arkady? No można, ale tylko wtedy, gdy ktoś ma arkady na imię. Jak na przykład arkady Fiedler. Kiedyś hala targowa była gdzie indziej. Dzisiaj to jest coś, co Amerykanie określają mianem food court, czyli miejsce, gdzie się po prostu je. Różne knajpki, no i się zamawia i samemu przynosi różne rzeczy. No i właśnie takie różne rzeczy mamy. Zacznijmy od nawodnienia. To jest dzisiaj temat niezwykle ważny. 2 świeżo, no w zasadzie nie wyciskane, a miksowane soki. To jest papaja, a to, mimo że jest zielone, to jest pinia, czyli ananas, ale z dodatkiem czaja. Liście już pokazywałem, to jest coś, co w nadmiarze spożywane uszkadza wątrobę, a spożywane z umiarem powoduje, że człowiek nie siwieje i wychodzą z niego przeróżne pasożyty. A poza tym jest doskonałe w smaku. No i do tego no, prawdziwa lokalna kuchnia. Słyszycie? Zaczęło padać, ale jesteśmy pod dachem, ale leje. Dobra, będę mówił głośniej. Panucho to jest to. Tak naprawdę nazwa składająca się z 2 słów. Pan, czyli chleb, oraz ucho. Ucho to był kiedyś kolo, który pierwszy wpadł na pomysł wzięcia
2 placków, 2 torti, wsadzenia do środka pasty fasolowej, zlepienia tego i usmażenia. Na to mamy farsz z indyka i kapusty. No i do doostrzenia, Jezu, coś się dzieje. Taki mamy klimat, jakby powiedział minister meksykański po prostu. I do tego, już przestaje. Do tego coś, czego użyję bardzo rozważnie, ale romantycznie, bo jest piekielnie ostre. A to zupełnie inna historia. Mianowicie salbutas, relenio negro, czyli nadziewane czarnym. Co to jest to czarne? To nie jest sepia. To jest łagodny, miejscowy rodzaj papryki, która jest na patelni suchej, palona niemal, potem miksowana, do tego strzępy kurczaka, jajko na twardo, jakaś chili już tutaj jest. Dobra, zaczynamy od tego. Dokwaszamy. Nie ma tu sztućców, bo skąd miałyby być? Je się to trochę inaczej niż klasyczne tacos, no bo nie można tego złożyć, gdyż jest sztywne. Obłędnie dobre. I nawet tajfun nie zagłuszy mych słów. Doskonałe! Miejskie targowisko. Musicie wiedzieć, że Valladolid jest stolicą takiego mini regionu rolniczego. No i właśnie tutaj sprzedają to, co wyprodukują miejscowi rolnicy. Nie pośrednicy. Rolnicy, ale też czasami posiadający jakieś małe skrawek ziemi ludzie. Właśnie to tutaj przywożą i oferują. No, przyjrzyjmy się tylko jednemu straganowi. Jesteśmy w dziale owocowo-warzywnym. Tylko jednemu, ale za to na nim mamy niemal wszystko, z czego ten rejon słynie. No więc po pierwsze fasola. Fasola jeszcze w strączkach. Po drugie kukurydza w kolbach. Po trzecie limonki. Po czwarte pomidory zarówno do jedzenia na surowo, czerwone, jak i do smażenia zielone. Miejscowe pomarańcze. No i to jest bardzo ciekawe. To się mianowicie nazywa jicama. Jest to coś, co w smaku przypomina skrzyżowanie jabłka z kalarepą. Można to kupić w plastrach obrane. Oczywiście do tego plasterek limonki. No tak. Taka słodsza kalarepka. Ale to targowisko jest ogromne. Ma również inne działy. Jak to spożyję, to kawałek dalej się udamy. Dział przyprawowy i przyprawy pod postacią sosów, ale wyrabiane domowo, na bardzo niewielką skalę. No to wszystko są niezwykle ostre rzeczy, najczęściej na bazie chili habanero. Widzicie, Valladolid i Yucatan. To jest z pewnością ostre piekielnie. Achiote, czyli właśnie to, co daje czerwony kolor cochinite pibil, czyli tym prosiaczkom, które są marynowane w tym, a potem w ziemi pieczone i z tortillami podawane. O, to jest niezwykle fantastyczne. Cacao tostados i zobaczcie, to są prażone ziarna kakaowca i właśnie z tego się robi czekoladę. Kakaowiec stąd pochodzi i stąd pochodzi czekolada właśnie. Już samo ziarno jest doskonałe. Czekolada. Raz. Ma zupełnie inną konsystencję niż czekolady sprzedawane u nas, gdyż w środku już kiedyś takowe jadłem i myślę, że to jest to samo. Tak.
To nie jest całkowicie gładka miazga. W środku czujemy wyraźnie konsystencję kakaowca. To ma 30 razy większą kakaową kondensację smaku niż taka tabliczka czekolady kupiona u nas w sklepie. No i co jeszcze? No, różne rzeczy pszczele, również świeczki z pszczelego wosku. No, myślę, że pamiętacie jeden z moich t-shirtów z poprzednich odcinków, no więc się nie dziwicie właśnie temu symbolowi. On jest tutaj naprawdę w całym kraju wszechobecny. Gracias. Dział mięsny, ale przecież nie będę Wam tutaj szczegółowo pokazywał fragmentów tuszy wołowej czy też wieprzowej, no bo one wszędzie, niezależnie od szerokości geograficznej, wyglądają tak samo. Chodzi o lokalność. Na tym stoisku mamy lokalności dwie. Jedną ogólnomeksykańską, a również powiedziałbym ogólnoamerykańską, bowiem coś takiego robi się i w Ameryce Południowej. To jest mianowicie smażona w głębokim tłuszczu świńska skóra, tylko w tym wypadku ona jest tak cięta, że mamy też kawałki mięsa. Tutaj smażona na bieżąco. Zobaczcie, tu są jeszcze surowe kawałki. No i to jest uznawane tutaj za rarytas, ale też uznawane tutaj za przekąskę do piwa. Wisi sama skóra usmażona, sprzedawana właśnie w takich workach. No i to jest coś, co się jako chipsy do piwa bierze. A to już jest specjalność wyłącznie Valladolid, Longaniza de Valladolid, czyli rodzaj chorizo, jakbyśmy powiedzieli, czyli kiełbasy paprykowanej. W tym wypadku jest to kiełbasa surowa, słodkie odmiany chili są w środku. No i z tego przyrządza się kilka miejscowych dań, o których nie możemy zapomnieć w trakcie naszej wizyty. Gdzie odbywają się koncerty? No, najczęściej w salach koncertowych, na ulicach, w klubach, ale na Yucatanie i w Meksyku koncerty odbywają się również w halach targowych, a mówiąc precyzyjniej, w działach mięsnych tychże hal. Mariachi tutaj po prostu śpiewają i grają wszędzie. To jest rzecz niezwykła i tak naprawdę wzruszająca. No bo tam mamy dział mięsny. Jak się pozbawia zwierzęta życia, żeby je zjeść, to chodzi też o to, żeby niczego z tych zabitych zwierząt nie zmarnować. No, nie da się całej świńskiej skóry usmażyć i zjeść. Mamy też skóry z innych zwierząt. Zatem właśnie tutaj, bezpośrednio koło stoisk mięsnych, mamy aktywności garbarskie. Pan tutaj ręcznie szyje buty, ale są i inne rzeczy ze skóry. No na przykład takie pochwy na maczety, paski. Tak, właśnie o to chodzi, by nic się nie zmarnowało. A tutaj jeszcze o to chodzi, że to przy okazji nie dość, że jest ładne, to jest to robione całkowicie ręcznie. Sami zobaczcie. Teraz, moi drodzy, zajmiemy się jakże ważkim tematem, mianowicie zobaczymy, jak się robi tequilę. Na początek jedna bardzo ważna uwaga. Otóż na Yucatanie robiony trunek z błękitnej agawy nie może nazywać się tequilą, gdyż tequila to tylko stan Jalisco i kilka gmin w innych stanach ze względów prawnych, apelacyjnych. Ale materiał do produkcji zarówno tego destylatu z agawy, jak i tequili jest ten sam. Mianowicie błękitna agawa. U nas zwykło się mówić, że tequila jest robiona z kaktusa. No jest to nieścisłe, bo chociaż ta roślina ma kolce,
to nie jest kaktusem, to jest rodzina bardziej spokrewniona z ananasem czy też z aloesem. Destylarnia jest obok, to jest ich plantacja agawy. Destylarnia nazywa się Maja Pan, no i właśnie tam idziemy, by podejrzeć proces. Agawa składa się z 3 części. Tutaj mamy jej serce w samym środeczku. To są to są kłącza, a to jest owoc, który częściowo jest pod ziemią. I teraz, kiedy się zbiera to, a najważniejsze z punktu widzenia destylacji jest to, co na dole, czyli owoc, to robi to człowiek zwany elchimador, czyli żniwiarz. I ma on bardzo specyficzną kosę. Tak to mianowicie wygląda. Jest to potwornie ciężkie i trzeba to wprawić niejako w wahadłowy ruch po to, by móc właśnie precyzyjnie, niezwykle oddzielić owoc od całej reszty. Ważne jest, gdzie się to utnie. Nie może to być ani za nisko, ani za wysoko. Mnie tylko trzymanie tego męczy. Jeśli chodzi o Himadora, to wiem jedno. Himador, tak się nazywa jedna z nie najgorszych tekili. Do dalszej obróbki używa się owoców rośliny minimum 12-letniej. Zebrane są dzielone na kawałki i wkładane do pieca. Orno po prostu. To jest właśnie ta komora, wielka, ciężka pokrywa, która po zamknięciu jest jeszcze na brzegach uszczelniana ciastem kukurydzianym. Chodzi o to, by w środku nie było powietrza. Komora z kolei, w której mamy ogień, jest pod spodem. Zatem ogień to wszystko ogrzewa przez 3 dni. Najlepiej od piątku do niedzieli. Wówczas wychodzi najlepsza tequila. No i potem te kawałki się wyjmuje i robi z nich miazgę. Kiedyś przy pomocy takich żaren, które ciągnęły osiołki, dzisiaj mechanicznie. No i mamy pulpę, a jak mamy pulpę, to z niej możemy zrobić zacier. Czyli najpierw zacier i fermentacja, a potem destylacja. Widzicie, tam jest alembik, tam następuje proces destylacyjny. Zawsze dwukrotna destylacja i to właśnie temu procesowi w piecu tequila, ale i mezcal zawdzięczają swój jakże charakterystyczny, dymny smak. Najpopularniejsze style blanco, czyli tequila albo też destylat z agawy bez kontaktu z beczką, dlatego takie jaśniutkie. Potem añejo, czyli stare, w różnych stopniach starzenia. Tutaj od roku do 3 lat w beczce, no i potem w tej beczce prawie w nieskończoność. Im ciemniejszy kolor, tym w beczce dłużej. Brakuje tutaj jednego stylu, chyba najpopularniejszego w całym kraju, w tym kraju, reposado. To mianowicie tequila, która jest w beczce króciutko, 3 miesiące. Ja taką, szczerze mówiąc, solo lubię najbardziej, no bo to już się zbliża w taki styl bourbonowato-koniakowaty. A ja jednak, ponieważ jestem rzeźki, więc lubię świeżość. Teraz, jak się w Meksyku pije tequilę jako szota? Bez soli. Pije się przegryzając ją lemonką, ale jeśli już koniecznie chcemy pić to z solą, to musimy wziąć trochę soli na lemonkę i tę samą dłoń właśnie w tym miejscu, którą trzymamy kieliszek, solą zwilżyć. I teraz robimy tak. Sól, alkohol i lemonka. Przepijanie tego jest niezwykłym obciachem, ale tego przebóg nie trzeba przepijać, ponieważ od razu ma się ochotę
na jeszcze jeden kieliszeczek. Znaczy taki utwór Tequila Bum Bum albo Tequila Aquavit, un glace sécurité. To było po francusku. Poco más? Sí, claro.